Zasada numer 1. Jak się nic nie dzieje, to śpisz. Jeżeli widzisz, że ci ludzie chodzą pod ładunkiem, no to w tym momencie to jest praca odpowiedzialna, to nie jest ping-pong. Krańcówka to jest hamulec awaryjny, a nie roboczy. Dzik się może kręcić, pamiętajcie, ale przerwa rzecz święta. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie raz ojciec i wysłał na budowę do Piły słynnej, gdzie uczyłem się i szkoliłem pod okiem pana Zdzisława operatora. Teraz jak się niedawno dowiedziałem już świętej pamięci. On mi dał jedną podstawową zasadę, którą zapamiętałem do końca i to jest bardzo ważna zasada. Powiedział mi: młody, zasada numer 1. Jak się nic nie dzieje, to śpisz. No i przez 20 lat mojego bycia w zawodzie stosuję tą zasadę. Rzadziej lub częściej, natomiast jest ona bardzo przydatna. Przez te ponad 20 lat pracy na dźwigach zebrało się troszeczkę doświadczeń i chciałbym podzielić się z młodymi adeptami tej sztuki operowania, na co zwrócić uwagę, od czego zacząć, na co uważać. Będzie praktycznie, będzie dużo dobrych rad. To są takie porady, których udzieliłbym sam sobie, będąc młodym operatorem. Część z tych porad również otrzymałem, zostały mi przekazane przez starszych pracowników, którzy zęby na tym zjedli. Będą takie porady zdroworozsądkowe również dla innych branż. Z kolei młodzi, ci, którzy będą chcieli przyjść do nas lub gdziekolwiek indziej na dźwig, będą sobie mogli po prostu zobaczyć, żeby co chwila nie zawracać na przykład mi głowy. Będą mieli instrukcję krok po kroku, na co zwracać uwagę. Punkt pierwszy. Schowaj go do kieszeni i pokora, jeszcze raz pokora. Nawet jak już nabrałeś troszeczkę doświadczenia, to nie pokazuj wszystkim, jaki jesteś chojrak, bo to się zazwyczaj źle kończy. Tak samo jak, nie wiem, awansujesz na duży dźwig, bardzo często jest taka przepadłość, że jeżeli ktoś jest maksymalnie na 50 i potem nagle przeskakuje na 130, na jakąś 200 siądzie raz, to już myśli, że Pana Boga złapał za nogi, tak? A niestety praktyka pokazuje, że rutyna bardzo często potrafi zgubić, dlatego mówię, pokora przede wszystkim. Co to znaczy pokora w przypadku takiego młodego kandydata na operatora, tudzież operatora, który ma papiery zrobione, ale nie ma żadnej praktyki? Przede wszystkim, jak nie wiesz, to pytaj innych, tak? Że jak widzisz jakiś żuraw na budowie, widzisz jakiegoś starszego operatora, no to śmiało podejść, spytaj się, jak się masz ustawić, czy by ci mógł pomóc. Ja jak byłem młodym gnojem, to zawsze pytałem i nigdy nie dostałem odpowiedzi typu nie wiem, odwal się i tak dalej, tylko zawsze było: dobra młody, czekaj chwilę. Wyszedł jakiś tam pan, powiedział mi: dobra, tu masz dobrze, tu masz ok, tu masz spoko, tu możesz stać, tu se rób. Nigdy nie spotkałem się z odmową na zasadzie, oczywiście nie latałem co chwila za każdym ustawieniem, ale jak naprawdę miałem wątpliwości, zawsze podchodziłem. Nawet jak stał ktoś po prostu z innej firmy, jakiś dźwig na budowie, był starszy pan, który widać było, że jest doświadczony. Zawsze spytajcie, nic co was nie kosztuje, a niezapytanie może kosztować. Macie wątpliwości, macie jakiegoś innego starszego operatora obok siebie, pytajcie. No nie zawsze musi to być też operator, jak traficie na przykład na brygadę monterów, którzy całe życie robią przy żurawiach i stawiają konstrukcje stalowe, no to wtedy sami też wam podpowiedzą, gdzie się ustawiać, co jak robić, z czym jak jechać. Oczywiście nie zawsze są temu chętni, bo takie ekipy zazwyczaj właśnie potrzebują kozaka doświadczonego, który cały dzień macha wędką i się kręci, no ale każdy montaży kiedyś zaczynał. Dobry monter poradzi sobie z każdym operatorem, to jest taka prawda. Dobry brygadzista tak sobie potrafi operatora ustawić, że jak jest kumaty, to poradzi sobie z każdym rodzajem osobowości. To jest jedno, a w drugą stronę, żeby też jakby nie gloryfikować pod niebiosa tych wszystkich brygadzistów, no często jest tak, że pomimo tego, że monterzy są kumaci, to oni patrzą tylko siebie, żeby jak najwięcej zrobić, no i proponują takiemu młodemu operatorowi często głupoty, czyli rozstawianie się w jakimś tam kartoflisku, tudzież przy wykopach blisko i schować go do kieszeni. To nie znaczy, że dać sobie wejść na głowę i pozwolić sobie na to, żeby ktoś wami pomiatał, bo to w drugą stronę też działa. Różnie jest na budowach, bardzo często widzą, że jesteście niedoświadczeni, no to próbują was wpuścić w maliny. No i standardowe gadki, że nie takie tu stały, myśmy tu robili. Natomiast ty, jak masz możliwości, to wtedy nie ma, że skarżenie, nie skarżenie. Po prostu u nas to tak wygląda, że bierzesz za telefon i dzwonisz do szefa, jak masz wątpliwości. No i tyle. To jest praca odpowiedzialna, to nie jest ping-pong. Wracając do wywierania presji, to jeszcze jest tak, że bardzo często wam źle podpowiedzą, ale w momencie, kiedy się rozstawiasz, no to wszyscy ci powiedzą, co masz robić, jak masz robić, każdy cię poinstruuje, każdy cię zapewni, że wszystko jest ok. Natomiast jak się coś wywali, to oni się nagle ulotnią i nie ma nikogo, sam sobie radź.
A jak już z młodego staniesz się starym operatorem, no to najważniejsze, żeby uważać na to, żeby nie zgubiła cię rutyna. Wielokrotnie to przerabiałem, między innymi też na swoim przykładzie, że po prostu pewne rzeczy już robi się z automatu, na niektóre się mniej zwraca uwagę, no i dochodzi do różnych szkód, nieporozumień. Takim klasycznym przykładem było, mieliśmy chyba z 1,5 roku temu taką przypadłość, że starszy nasz pan operator z 40 pojechał na jedną z prac i dałem mu jednego pomocnika, kierowcę do tego, żeby pomógł mu rozłożyć bocianka, nie? No i ten pomocnik mówi mu, że to chyba coś jest nie tak, nie? Co ty mi tu młody będziesz szkolił, ty się nie znasz, ja tu nie pierwszy raz bociana rozkładam, nie takie rzeczy robiłem. Standardowe gadki. Młody mówi, dobra. Jak wziął za linkę, to było w 40, jak pociągnął tego bociana, jak jebło na dół, to tyle było jego roboty. I potem było telefony. Co tam się stało? Mówiłem mu, to najmądrzejszy. No to jak najmądrzejszy, to tak się namądrował właśnie, że bociana trzeba było zbierać z ziemi. Trochę tam niektóre elementy poprostować, bo się wykrzywiły. Także rutyna może zgubić każdego. I tu z dźwigami jest jedna wspólna taka cecha, którą łączy dźwigi i motocykle. W takim sensie, że rutyna często potrafi zgubić. Otóż nawet chyba statystyki mówią, że najczęściej wypadki motocyklowe zdarzają się kozakom wtedy, kiedy wracają do domu, na powrotach. Bardzo często to tak, zresztą tak jak kiedyś siedziałem bardziej w tych tematach, to często się zdarzało częściej, że jednak nie wiem, gdzieś już z góry zjeżdżali albo wracali do Polski. I tak samo jest w dźwigach, mianowicie wszyscy już myślą, że jest koniec, że jest sukces, otwierają szampana, biją brawa, że wszystko się udało, a zawiesia na przykład jeszcze zostały podczepione i no wszyscy trąbią sukces. I to jest właśnie najczęstszy moment, gdzie zaczyna się dziać i najłatwiej o wypadek. Mianowicie jak emocje już są wszyscy, że hurra, tak, i to ty jak prowadzisz podnoszenie, czy ty jak jesteś operatorem, to musisz się jeszcze uspokoić i jeszcze te pół godziny, godzinę wytrzymać, aż ci wszystko odepną na zicher, aż wyjedziesz, aż nigdzie nie zahaczysz. I aż wszystko masz na spokojnie skończyć robotę. Niestety zagryźć zęby, pomimo że wszyscy już świętują, to ty masz jeszcze swoje zrobić, masz się, nie wiem, bezpiecznie z tymi zawiesiami wyjechać, poskładać i tak dalej, bo często jest tak, że wszyscy trąbią sukces. Dobra, to cię odczepią, jedziemy, zahaczysz o coś i tak dalej. Wtedy się najczęściej dzieją wypadki. Także uważać do samego końca i najlepszy przykład mieliśmy właśnie tutaj w Biskupcu, tak, na ostatnim naszym podnoszeniu, gdzie no właśnie Roland też o tym wspomina, będziecie widzieć. Zobaczcie ten film z Biskupca, tam nawet na nim widać jak zeszło napięcie, no bo tak naprawdę wszyscy trąbili sukces, kolejny raz się powtórzę, a nasi chłopcy odpinali zawiesia, które tam jeszcze będą widoczne na tym filmie, wszystkie trawersy, wszystkie szczekle, żeby na spokojnie wyjechać. Oczywiście wszyscy, no nie chcę tego mówić, że sobie zeszli, poszli i tak dalej celowo, że nie pomogli, broń Boże, nie chcę tego mówić. No ale po prostu, to też widać, mówię na tym filmie, wszystkim kamień z serca spadł, że to siadło i że to się udało w ogóle zrealizować. A Roland mówi dokładnie to samo co ja, że wtedy jak wszyscy trąbią sukces, to ty masz spiąć dupsko i iść dopilnować, żeby wszystko bezpiecznie wróciło i wyjechało na ziemię. Jeszcze jedna rzecz, która się tyczy rutyny, ale to dawno temu zaobserwowałem takie zachowanie na jednej z budów. I byłem też jako operator na cementowni w Małogoszczy. Uczcie się pewnych zachowań i wyrobcie sobie pewne rutynowe zachowania. Mianowicie on sobie stał 30 tam z pochylonym bocianem i na końcu w ogóle nie widział wysięgnika, tak? Jechał na radiu i w zasadzie w ogóle nie widział ładunku. Często się tak dzieje. No ale hakowy mu podpowiadał tylko chyba do tego momentu, w którym on opuszczał ładunek, a potem za każdym razem ten operator jechał sobie, walił do końca, aż mu krańcówka nie wyłączyła. Jak mu wyłączała, opuszczał sobie kawałek na dół, obracał się i wtedy zjeżdżał hakiem, jak już go widział. Broń Boże, tego nie róbcie, dlatego że krańcówka to jest hamulec awaryjny, a nie roboczy. I nie uczcie się tego w taki sposób. Wyróbcie sobie inny nawyk, taki, że nigdy nie jesteś pewien, czy ta krańcówka ci zadziała i nigdy nie jesteś pewien, czy nie przeciągniesz po prostu z blocza. Mi się zdarzyło, przyznaję, ze 2 razy. No i rolki były do wymiany, także nie uczcie się, broń Boże, takich rzeczy, tylko uczcie się tego, jak pracować no bezpiecznie i z głową, tak? Jak się nauczycie, że krańcówka zawsze zadziała, no to w końcu nabroicie, bo ten jeden raz wam nie zadziała. Znów jak na motocyklu. Pamiętaj o podstawach, czyli o rzeczach oczywistych, na które później nie zwracasz uwagi, albo na których później się nawet z czasem nie chce tobie robić. Czyli przede wszystkim nie śpiesz się, tak? Przyjedź na budowę, oczywiście wszyscy cię gonią i tak dalej. Natomiast ty nie masz być ślimog, ale nie musisz się śpieszyć, masz swobodnie sobie robić swoje w swoim tempie. I przede wszystkim masz to robić bezpiecznie. Bezpiecznie, czyli
pooglądaj sobie teren. Jeżeli nie wiesz, nie byłeś wcześniej, popytaj ludzi, pogadaj, co tu się działo, co tu stało, nie stało. No, nie zawsze ci powiedzą, że było kopane, ale może czasami ci powiedzą i cię to uratuje. Zobacz, czy żuraw będzie stał tak jak należy. Tak jak tutaj mamy podkłady pod podpory. Bardzo ważna rzecz, czyli bolce tutaj w podporach, to musisz mieć koniecznie. Nawet jak ci potem w innych firmach szefowie mówią, że a tego nie trzeba, my tego nie stosujemy, to ja bym na twoim miejscu stosował, jak jesteś operatorem. Zwłaszcza początkującym. Kwestie bezpieczeństwa, tutaj mamy akurat na naszej bazie sprzętowej twardy, równiutki teren. Właśnie 12 ton jest w powietrzu, jedna czekoladka nam przyjechała, trochę czekoladek nam przyjechało z Gąsienicy. No i na co jeszcze zwracamy uwagę? Na to, czy jest twardo, czyli na to, jaki jest teren. Popytajcie, czy nie ma żadnych jakichś kanałów kablowych, czy nie stoicie przypadkiem na garażu. Mieliśmy raz taką sytuację, że klient chciał zamówić 50, skończyło się na 250. Na starym banku WBK w Katowicach, nie wiem jak ten bank się teraz tam nazywa. Ponieważ kazali nam stanąć na garażu, jak powiedziałem, że nie staję na garażu, znacznie zwiększyła się odległość. Pod parkingiem był garaż podziemny. Kiedyś jakaś firma im tam zrealizowała tą usługę, no ale ja się nie zgodziłem. Jak trzeba, to sprawdź 2 razy, a jak trzeba, to sprawdź 3 razy sobie, jak nie jesteś o coś pewien, czy ci łapa nie siada i tak dalej. Jak chcesz zmierzyć odległość, nie masz dalmierza, musisz zmierzyć krokami mniej więcej, czy jesteś w stanie sobie to wziąć, czy nie. Patrz w tabelę udźwigów, bo one wszystko mówią. I co jeszcze? No i uważaj, przede wszystkim, co to znaczy dobrze się ustaw, tak? Chodzi o to, żebyś ty miał mniej roboty, a żeby ludzie byli z ciebie zadowoleni. Czyli żeby się ustawić w miarę w taki sposób, albo w taki sposób przemieszczać żuraw, żeby te przemieszczenia były jak najrzadsze, żeby było ich jak najmniej i żeby jak najszybciej robota szła. No proste. Zwłaszcza to widać na montażach konstrukcji stalowych, czy też żelbetów, tak? Jak jest dobra organizacja pracy, no to wtedy te hale idą po prostu jak klocki Lego, operator się kręci, przestawia i żeby nie robić tego z 10 ustawień, jak jest kumaty, zrobi to powiedzmy z 8, z 7, tak? Jeżeli dobrze sobie łapnie parametry. Jak już jesteś doświadczonym operatorem, no to jest po prostu, to jest jak autopsja, nie? To samo wyjdzie z siebie, że po prostu przychodzisz, mówisz, dobra, stąd i stąd to i to pole wam położę, tego wam nie położę, po prostu wiesz to, bo czujesz sprzęt, siedzisz na nim i doskonale sobie zdajesz sprawę, co możesz, a co nie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jak jesteś początkujący, to mówią ci, przywieziemy ci tu płytę, nie? No i to już skaczesz z radości, a są płyty, fajnie. Fajnie, natomiast u nas w firmie jest zasada, że nawet jak masz płytę drogową, betonową, jakakolwiek by ona nie była, nowa, stara, nieważne, masz mieć albo najpierw taki podkład na płytę i dopiero dajesz podporę, a jeżeli nie, to dajesz kantówki drewniane i dopiero dajesz jej na płytę. Dlaczego? Bo ta płyta w momencie, kiedy ma nacisk tylko w jednym punkcie, weźmiesz większy ciężar, ona jest w stanie po prostu pęknąć i tego chcemy uniknąć. Także płyty tak, jak najbardziej. Zwłaszcza do takich, mówię, mniejszych żurawi w trudnym terenie. Natomiast zwrócić uwagę, że one też nie mogą być w powietrzu, one muszą leżeć na jakimś twardym piachu bądź też gruncie. No i kolejna rzecz, tak jak wspomniałem wcześniej, obligo mają być albo podkłady, albo takie kompozytowe, albo drewniane. Zanim dacie samą łapę na płytę, to jest nie do pomyślenia i niedopuszczalne. Wiecie, jakie słowa najczęściej Goebbels wycina, jak jestem na radiu, jak prowadzę jakiś ładunek? Spokojnie, powolutku, spokojnie, powolutku. No więc mówię oczywiście o tych większych podnoszeniach. No jeżeli szef mówi coś takiego operatorowi, a go nie popędza, to o czymś to świadczy. Także pamiętajcie, spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Broń Boże, nie chcę, żeby to też wybrzmiało w taki sposób, że masz być lebrem, przyjeżdżać na robotę, no bo to też ludzie nie tego od ciebie oczekują, że ty będziesz wymyślał, że wszystko jest nie tak. No niekiedy, no zwłaszcza jak jesteś na mniejszym dźwigu, no sorry, no trzeba wziąć łopatę i troszeczkę sobie teren pod łapę podsypać, tak? Bo to jest też w zakresie jakby twoich obowiązków. To nie jest tak, że na budowie zawsze będziesz miał lotnisko, tylko jak jesteś na 30, 40, no czasami trzeba troszeczkę się namachać, żeby się rozłożyć. Zdarzają się jeszcze budowy, gdzie nawet przy dużych żurawiach trzeba się namachać z kilofami. Ale już mi przeszło. Już nie macham kilofem, ostatni raz machałem. Natomiast no mówię, jesteście nawet na 70, jak byłem, to przecież jak stawialiśmy jakieś tam fundamenty pod wiatraki w Orłach, gdzie jeździłem przez samo pole, no to okej, na tyle, na ile mogłem, to sobie jakieś tam żądania, płyty, coś tam mi rzucali, no ale nikt za ciebie w błocie kantówek nie wytarga i nie będzie ich wyciągał, tylko musisz to zrobić sam. Także też młodym operatorom mówię, że wszystko fajnie wygląda na obrazku, ale to jest naprawdę bardzo ciężka robota. Jeżeli ktoś tego
bakcyla nie łapnie. Jeżeli ktoś tego nie pokocha, to po prostu nie jest robota dla niego, bo się po prostu w niej psychicznie zwłaszcza wykończy. To trzeba kochać. Czy jesteś młody, czy jesteś niemłody, to pamiętaj o tym, że ty odpowiadasz i ty w pewnym sensie musisz być kierownikiem na tej budowie i wszystkich sobie niekiedy poustawiać. Dlatego, że jak są fajne, kumate ekipy, no to w zasadzie nic nie musisz się prosić, tylko ty wiesz co robić, oni wiedzą co robić i wszystko jest ok. Natomiast broń Boże, nie daj sobie wmówić, że masz się ustawiać przy kablach za blisko. Broń Boże, nie daj sobie wmówić, że ładunek jest dobrze podpięty, jeżeli ty widzisz, że to jest źle podpięte. I no, z jednej strony mówię, nie daj sobie wejść na głowę, a jak masz do czynienia z kretynami, no to niestety trzeba czasami przejąć inicjatywę i samemu tym wszystkim trochę pokierować. Miałem kiedyś taką właśnie sytuację, nasz stary operator, no mówię mu, że no wie pan, no, tam jest taka ekipa dosyć wymagająca, bo Tomek mi mówił, że oni tam no, straszni są i tak dalej, a on tak, ekipa trzeba się umieć ustawić. No i nie miałem już telefonu potem, że coś było nie tak. Mianowicie no, poustawiał sobie operator, tak, stary, doświadczony, więc latali tam wszyscy tak jak on mówi, no bo sobie nie dał powiedzieć, prawda, pewnych rzeczy, że na przykład nie będzie miał teraz przerwy, przychodziła inna ekipa i tak dalej. No. Dzik się może kręcić, pamiętajcie, ale przerwa rzecz święta. Macie mieć dwie. Jeżeli zwracasz ekipie uwadze, że źle zapięli albo że za daleko coś tam jest i oni nie chcą tego poprawić, no to nie podnosisz. Jeżeli widzisz, że ci ludzie chodzą pod ładunkiem, no to w tym momencie opierdalasz i nie zwracasz uwagi, że mają się z podładunku wynosić, tylko opierdalasz ich i wynocha z podładunku, tak? I przekleństwo celowo używam tutaj wulgaryzmu, żeby to wybrzmiało, że trzeba ich opierdolić, a nie zwrócić im uwagę, tylko mają spierdalać z podładunku po prostu. No, na to sobie nie pozwalajcie. Dlaczego? Pomimo tego, że nawet u nas w firmie nasze prace są też oczywiście ubezpieczone, nawet pomimo tego, że dostaniecie papierowo zapewnienie, że możecie coś zrobić, no to jeżeli na papierze dostajesz informację, że możesz się ustawić centralnie pod dźwigiem, pod linią 110 kV jest włączona, no to chyba się nie ustawić, tak? Natomiast jeżeli, tak wracając do linii, to jeszcze opowiem w innym odcinku, jakie tam są odległości i tak dalej. I tak samo jeżeli widzisz, no nie wiem, że jesteś za blisko wykopu, że te larseny szlag już trafia, że one się ledwo trzymają, ale przychodzi do ciebie kierownik i mówi, że tu jest papier, tu się możemy ustawiać w takiej odległości, no ale ty widzisz, że to jest nie halo, że ta ściana już leci, no to też każdy o zdrowym, że tak powiem, rozsądku powie go fuck yourself, sami się tu ustawiajcie, ja się nie podejmuję, no i tyle. No i jeszcze jedna rada dla początkujących, zwłaszcza, że coraz więcej osób się tym irytuje i też jakby mam swoje doświadczenia w tym temacie jako szef, że kilkukrotnie zwracano mi na to uwagę. Praca na dźwigu i telefon. Jak jesteś za wajchami, nie dotykasz. Nawet jak masz jakąś przerwę, nie wiem, ograniczaj to, bo potem wszyscy się wkurzają, zwłaszcza jak nie jesteś na radiu, a ktoś ci pokazuje i ty nie widzisz, muszą się drzeć po tobie, no trzeba też szanować robotę innych, także jak najmniej telefonów w operatorce, bo to też no, może doprowadzić do tragicznych skutków, jak nieraz właśnie widzę, że nawet jak masz słuchawkę, to cię rozprasza, ale niektórych widzę ewidentnie, że ręka na joysticku, jedzie z ładunkiem, w drugiej ręce telefon albo podparty, tak, i on się kręci. No, dajcie se siana, nie? Jesteście w robocie, zostawcie te telefony. Kolejna ważna rada. Raz, patrzcie na krańcówkę, czy wam działa, zawsze se to sprawdźcie rano. Dwa, jak już jedziecie, nie widzicie tego ciężaru, nie jesteście pewni, czy hakowy chce dalej, żebyście jechali, no to po prostu się zatrzymajcie. W momencie macie komendę, co dalej robić. No, on ma was nakierować, ale patrzcie też na wskazania, bo parę razy miałem taką sytuację, że musiałem linę nawijać od nowa. Mianowicie kładłem jakieś elementy na dach, nie widziałem zblocza, nie spojrzałem sobie na wagę, no ja już zblocze miałem na dachu, tak? Cała lina mi się kurde poplątała. Pamiętam, chyba ze 4 godziny walczyłem, żeby to w ogóle włożyć na bęben z powrotem. Także zwracać uwagę i patrzeć na komputer do końca. Jak masz tylko w zasięgu wzroku ładunek, to patrzysz na górę i kontrolujesz, widzisz po prostu, co się dzieje. No i tyle. No i nie może to właśnie wyglądać w ten sposób, że nie wiem, podałeś tam jakiś element, tak? Jest chwila przerwy, a ty od razu telefonik bierzesz. No bo mówię, no nie wygląda to dobrze, nie idzie robota wtedy. Podziwiam w ogóle, że mają wszyscy taką podzielność, co niektórzy uwagi, że dadzą sobie nawet na ten monitor i nie wiem. Ja rozumiem jakiegoś Spotify'a muzę włączyć, ale żeby odpisywać na Messengerze, cały czas na tym telefonie siedzieć, no to trochę to jest, sami powiecie, ryzykowne, nie? I teraz jako szef do swoich klientów też prosiłbym właśnie o informowanie w takich sprawach, no bo owszem, odebrać telefon trzeba,
Natomiast jakby no, nie mówię o samym nawet odbieraniu rozmów jakby telefonicznych, to jest nawet może trochę przesadzone, ale jak ktoś kurde gra w grę i ma drugą grę na joysticku i nie wiem, 20 ton na haku, to jest to niepoważne. No i mój ulubiony punkt, czyli szef Maruda. Broń Boże, nie chcę mówić, jak to wygląda w innych firmach dźwigowych, natomiast powiem to z mojej perspektywy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moją firmę i o mój punkt widzenia, jak ja to widzę jako szef. Mianowicie, to jest tak, jak kiedyś pisałem w jednym komentarzu, jak świat światem naturalne, że ludzie na szefa każdego będą narzekać. Jakby i to jest, mówię, norma, natomiast ja też jestem od tego, żeby przypilnować sobie tego, jak ta praca wygląda. Jestem operatorem, więc na wiele rzeczy no, zwracamy uwagę z takiego praktycznego punktu widzenia. U nas mamy parę zasad, które nie są stosowane powszechnie w innych firmach, ale są i się bardzo rygorystycznie ich pilnujemy. Bolce mają być włożone, wielokrotnie wspominałem. Podkłady mają być rozłożone nawet przy takich prostych załadunkach jak tutaj na bazie. Nawet jak jesteś na cementowni, masz mur beton, że jest grunt pod tobą stabilny, podkłady mają być rzucone. Dodatkowo, jeżeli robimy plany podnoszenia, to prosimy naszych ludzi, którzy no już mają w tym doświadczenie, kupę lat też w tym siedzą, żeby to wykonywali zgodnie z tymi planami, bo po co się je robimy. No to też nawet optycznie świadczy o tym, jak się z drona jakieś podnoszenie robi, czy też gąsienica, czy cokolwiek, to zaraz widać, czy jest to symetrycznie ustawione, czy te maty są ładnie. Jedną mamy takie fajne z Bytomia ujęcie, to nawet chłopcy pasy pięknie położyli koło dźwigu, też to elegancko wygląda. A nie, że wszystko walnięte, rozwalone. To jest jakby no tak jak z dźwigiem, tak. Zwracamy u nas uwagę na to, czy operator dba o sprzęt, zarówno w sensie takim, czy ma porządek w kabinie, no i w sensie takim serwisowym, bo do obowiązków operatora również należy dbanie o ten sprzęt, czyli obsługa serwisowa na poziomie smarowania i takich podstawowych, jakichś pierdołkowatych, bieżących napraw. Chodzi tutaj głównie o smarowanie obrotu, smarowanie wysięgnika, smarowanie wszystkich bolców. Im nowszy żuraw, tym więcej jest w tym wszystkim automatyki, bo są centralne układy smarowania zamontowane. Natomiast idiota zrobi sobie krzywdę nawet łyżeczką do kawy, więc co z tego, że mamy centralne smarowanie, to jeszcze trzeba też zadbać o to, żeby w tym centralnym smarowaniu był smar i to też do obowiązków operatora należy. Tego pilnujemy. I oczekujemy, żeby, zwłaszcza, że nie mamy nowych żurawi tak, w ofercie, to żeby to po prostu jakoś wyglądało. Jeżeli chodzi o stronę taką optyczną, mamy lakiernika w firmie, chociaż to jest akurat dzieło Bogdana, więc mamy dwóch, którzy po prostu malują te sprzęty i odnawiamy je cyklicznie co jakiś czas. Natomiast z punktu widzenia samego bezpieczeństwa szefa Marudy, na co zwracamy uwagę, no to główne rzeczy to jest, jak się ustawiasz, jak ta twoja robota wygląda. Bardzo często też, chociaż nawet jak są automatyczne skrzynie biegów, trochę więcej to wychwycić, no nawet jak ruszasz, jak hamujesz, no widać niekiedy takie rzeczy. No i jak jedziesz z ładunkiem, czy czujesz, czy się nadajesz do tego, czy jesteś pizda i się nie nadajesz do niczego, nie? I to nie jest tak, że ja to robię ze złośliwości. Też uważam, że jakoś specjalnie się nie czepiam, bo jeżeli wszystko wygląda i jest ok, to nie szukam dziury w całym. Po co to robimy? No przede wszystkim bezpieczeństwo, bo wszystko jest fajnie, dopóki się nic nie wydarzy, tak? Ale jak już się dzieje, to potem się okazuje bardzo często, że podstawowe rzeczy zawiodły. Dostałem nawet miesiąc temu taki film na skrzynkę, nie będę się nim chwalił absolutnie, ale gdzie właśnie jeden żuraw się przewrócił, gdzie po prostu operator cudem tam w ostatnim momencie wyskoczył i się uratował. No i chcemy po prostu tego uniknąć, tak, bo złoma można albo wyzłomować, albo wyklepać, ale jak się komuś już coś stanie, to nie jesteśmy w stanie zrobić z tym nic. Papier to nie wszystko, tak, można być najlepszym kozakiem, ale jest jeszcze coś innego, po prostu musisz chcieć się tym zająć, tak? Jakby no, musisz polubić tą robotę, po prostu. W dużych firmach nieraz jest tak, w dużych takich korporacjach powiedzmy, że ten operator jeden to ma tak, że jak spojrzy się na jego teleskop, to jest tak jak tutaj, nasmarowany, idealny, że aż miło po prostu spojrzeć. Widać, że jest fachowiec na tym sprzęcie, który wie, na czym jeździ. Taki jeden pan jest z 500, gdzie no po prostu nie ma się pytań, uszy same klaszczą, się podchodzi i też pracuje w dużej firmie, ale no jest konkretny, kompetentny. Z tej samej firmy widziałem żuraw 250, no to już nie było tak ciekawie, więc zależy kto jak sobie zadba. Myślę, że dużo ludzi
to tak się wydaje, ale docenia to, jakim jesteś operatorem. No, nawet z pozycji budowy, gdzie tam stałem mi dźwigi przez pół roku, to potem się dowiadywałem, a ten nie, ten to ma wszystko, ten to ma elegancko, wszystkie klucze, porządeczek, poukładane, wiedzą co mu się stało, tu se wyciąga, wszystko jest, nasmarowany, elegancko, że po prostu to widać, tak? A niektóry siądzie, ale on to ma w dupie, on nie będzie smarował, bo mu się nie chce, bo nie będzie robił. Tylko wtedy niestety to świadczy o nim. W filmikach o zakopaniach nawet sam mówiłem o takich sytuacjach, że bardzo często możecie poprosić kierownika o to, żeby dał wam papier na przykład, że to waży rzeczywiście tyle, że tu się możecie ustawić. Wyłączę z tego jakby na chwilę energetykę, bo tam jest troszeczkę inaczej. No ale przykładowo, no nie dajcie się też zwieść, no bo co z tego, że papier dostaniecie, jak finalnie potem wy odpowiadacie tak naprawdę i w 90% przypadków za powstałe szkody odpowiada operator. Niestety. Wszyscy, tak jak powiedziałem wcześniej, się ulatniają, nie ma nikogo na miejscu, sam wymyśliłeś, sam wjechałeś, sam zrobiłeś, więc no nie ufajcie do końca, bo co z tego, że gość mi da papier, że tam jest twardo, no ale to jest kurde jezioro, tak? To wiedziesz do jeziora się ustawić? No nie wiedziesz do kałuży, tak? Więc to jest kwestia waszej świadomości i waszego ogólnie rzecz ujmując rozumu. Papier nie zwalnia z myślenia, bo jeżeli przyjedzie na budowę prokurator, to no jestem bardzo ciekawy, kto weźmie za wszystko odpowiedzialność. No, możecie się spodziewać, że wszystko pójdzie niestety na was i sami będziecie się z tym bujać. No a z mojej perspektywy jako z właściciela papier też mi wszystkiego nie daje, no bo co z tego, że mam papier, jak żuraw mi się zakopie, jak gościu mi nie pomoże, jak nie dojadę na inną budowę następnego dnia, też no plus jeszcze nerwy do tego, tak, tłum ludzi wysłać, auta robić różne akcje ratunkowe. Było, zapraszam do poprzedniego odcinka o zakopaniach, o przewrotkach takich drogowych. Dla mnie to są koszty, które mogą iść, mówię, no w ciężkie tysiące, tak? Papier nie zwalnia was z odpowiedzialności, a mnie jako szefa, no nikt nam za to nie zapłaci, ani tobie, ani mi, tylko po prostu każdy się wypnie. I to nie jest tak, że jak się coś stanie, to ja z tego tytułu, że doznałem jakiejś krzywdy magicznie, mam od razu pieniądze z tego tytułu następnego dnia na koncie, bo się dźwig zakopał. No nie wygląda to tak. Trzeba się jarać tą robotą, trzeba trochę takiego bakcyla złapać. Oczywiście jako szef nie oczekuję, żeby 24 godziny tylko i wyłącznie żyć tym i tak dalej, no ale sam po sobie mogę powiedzieć, że często jest tak, że jeżeli wychodzę skądś, jak się coś fajnie uda, to dalej często analizuję, co można było zrobić lepiej, czy to wszystko poszło, czy wszystko grało tak, a jak jesteś młody, no to zanim coś zrobisz, to zadzwoń, po prostu spytaj, kto pyta nie błądzi. Zadzwoń do nas, zadzwoń do szefa swojego, pytaj jakiegoś innego operatora, tak jak mówiłem wcześniej. Kto pyta, nie błądzi. Zrób to bezpiecznie, zadzwoń 10 razy, jak się ma coś wypieprzyć, to niech się nie wypieprza. Po robocie przemyśl, czy na pewno ci nie daje spokoju, czy na pewno miałeś to właściwie zapięte, zrobiłeś, bo zrobiłeś, ale może można byłoby lepiej. Pomyśl nad tym, przyjdź rano do brygadzisty, przegadaj to, zaproponuj. Może tak to jest, że no, mówię, z perspektywy młodego ciężko, tak? Jak widzą innego doświadczonego, to jak doświadczony przyjdzie... Inaczej, do mnie jak przyjdzie brygadzista i mi powie, jak ja mam się ustawiać do konstrukcji, bo on wie lepiej, no to mu powiem, że sorry gościu, ale ja sobie będę ustawiał dźwig, a ty się tam zajmij swoimi chłopakami, nie? No, ale to mówię, doświadczony może tak powiedzieć. Młody musi to sprawdzić 10 razy, albo zaufa, bo widzi, że gościu jest ten brygadzista kumaty i że go ustawia za każdym razem dobrze. No albo po prostu zapyta, zadzwoni do szefa i się dowie, tak, jak najlepiej się ustawić. Dla nas, zwłaszcza jak mamy rysunek hali, to nie jest problem, żeby podstawowy taki zrobić, co ile ma się przestawiać i gdzie się ma ustawić, nie? Jak doświadczenia nabierze, będzie wiedział sam. Po to są pytania, żeby je zadawać. Jak pytasz, to nie znaczy wcale, że jesteś kiepski, tylko po prostu, że jesteś odpowiedzialny. No, jeżeli chodzi o pytania, to operatorzy u nas mogą w zasadzie na każdym etapie zadawać je do mnie, zadawać je do Rolanda, niezależnie od tego, ile są w firmie. Jak mają wątpliwości, mogą dzwonić. Ewentualnie między sobą też mogą się przecież porozumieć, dogadywać. Można starszego kolegę w firmie zapytać o coś i z pewnością też podpowie. Podsumowując to tak, spokój, pamiętaj o podstawach, no i pytaj. To są takie 3 zasady, jak zaczynasz przygodę z operowaniem sprzętem. No i to tyle na dzisiaj. A jeżeli pracujecie w innych branżach, to piszcie śmiało w komentarzach, jakich wy byście sobie udzielili porad przed zaczęciem danej roboty. A jeżeli potrzebujecie dźwig ciężki, lekki, jakikolwiek, to za moimi plecami jest wszystko napisane. Dzwońcie, nie zastanawiajcie się. A już teraz dobra, no. I uśmiech, i energia. Wracając do tych... Ale czekaj, o czym ja miałem powiedzieć? Jeszcze raz nie poczekaj, daj mi sobie, zróbmy to jeszcze raz, to nawet jest śmieszne. Co? Nie poczekaj, nie dam ci tego. Dawaj.
Nie chcę, czekaj. Dobra, idziemy do dźwigu w takim razie. No dalej co mamy od... To co chciałem, już nie wiem. I dalej przechodząc jakby do rozważań, o czym tam miałem mówić. Jeszcze raz, bo zgubiłem wątek. Także no, co jeszcze tam miałem powiedzieć? Jeszcze raz. Łeb mi paruje.